Cześć, nazywam się Kasia Tatomir-Rebeś, pracuję w Monterail i pełnię rolę Chief Operating Officer. Monterail jest firmą zajmującą się wytwarzaniem oprogramowania software'u oraz designu. To, o czym dzisiaj chcę powiedzieć, to syndrom oszustki, a dokładniej co to jest i jak ja sobie z nim radzę. Syndrom oszustki to jest takie coś, że wydaje ci się, że cały czas jakby nie wystarczasz, że jesteś na jakimś stanowisku albo zrobiłaś coś, ale że to jest tak jakimś fartem się tu znalazłaś i tak naprawdę na to nie zasługujesz, nie zapracowałaś na to i ogólnie zaraz wszyscy cię złapią na tym, zorientują się i będzie jakaś wielka hartaka z tego. Zanim zrozumiałam, że jest to jakiś syndrom i jest to nazwane, to pierwsze z tym styczności miałam, wydaje mi się, jeszcze w szkole. Już mam 30 parę lat, więc ta szkoła zaczyna się trochę zacierać w mojej pamięci, więc bardziej pamiętam studia. No i jak byłam na studiach informatycznych, gdzie nawet nie na moim roku, ale na całym wydziale było 6 kobiet, miałam takie wrażenie, że właśnie trochę nie pasuje i że moi koledzy zawsze zadają bardziej dociekliwe pytania, że oni już wiedzą w ogóle jak programować i że zaraz ktoś mnie stamtąd po prostu wyrzuci, bo ja się nie nadaję i jestem tutaj jakimś dziwnym zrządzeniem losu. I jako, że mówię, że to już są studia, więc ja z tym syndromem żyję niestety już jakiś czas, nauczyłam się sobie z nim radzić. Przede wszystkim poszłam i poprosiłam o profesjonalną pomoc i pracowałam nad tym z psycholożką, która pomogła mi dojść do tego momentu, w którym jestem teraz, że nawet jak ten syndrom się włączy i zaczynam sobie kwestionować, że nie, awansowałam na Chief Operating Officer, to przecież zaraz na pewno ten awans zostanie cofnięty, bo jestem tu fartem. Nie, to się nie wydarzy. To są jakieś myśli, które mi przylatują przez głowę, ale nie zwracam im większej uwagi niż to, okej, one się pojawiły, ja wiem co to jest ten syndrom oszustki, nie będę na niego zwracać większej uwagi, bo jestem w tym miejscu, bo na to zapracowałam i pracowałam na to ciężko i zasługuję na to, bo jestem ekspertką w swojej dziedzinie. Ogólnie, jak się jest w szkole, to kobieta nauki albo jakaś znana persona, jakiej się słyszy, to jest Maria Curie-Skłodowska. I to w sumie tyle. Więc jakby tych ekspertek albo postaci, one nawet jak ich nie brakuje, cały czas nie są nagłaśniane. Teraz w IT, w szeroko rozumianej branży IT też jakby najbardziej znani są ci wielcy founderzy, tytani IT, Steve Jobs i podobni. Trochę zaczęły się wybijać też postaci kobiece jak Marisa Mayer czy Susan Wojcicki. Mamy też w sumie na naszym polskim podwórku dwie postacie, które są jak dla mnie fajnymi wzorcami, że jednak nauka IT to jest miejsce dla kobiet. Jest to Natalie Peeling z Dare IT oraz popularyzatorka nauki i statystyki Janina Bąk. Jeżeli chodzi o takie przykłady, gdzie można szukać wywiadów z ekspertkami, SODA to jest takie stowarzyszenie różnych agencji właśnie produkujących software i design. Oni na swoim blogu zrobili serię wywiadów z różnymi kobietami pracujących w IT, w tym nie ukrywam ze mną, więc są tam też przykłady, które można podać, no ale ogólnie tych przykładów cały czas nam brakuje. Jakby nie jest to nagłaśniane, mimo że jest mimo wszystko trochę kobiet w IT, cały czas jest to mocno zmaskulinizowane środowisko i przykłady, a też umówmy się, IT już urosło, to nie jest tylko programowanie, gdzie ja jakby też mam background, że byłam programistką, i umówmy się, nawet jak mówimy o programowaniu, to może robić każdy. Jakby do programowania penis nie jest krytycznym narzędziem, nie trzeba tego w ten sposób robić. Jest przytaczana taka statystyka, że jak na to samo stanowisko miałaby się ubiegać kobieta i mężczyzna, to kobieta zaaplikuje tylko jeżeli będzie spełniać 100% wymagań, a mężczyzna zaaplikuje jak już spełni 60%. To jest inny wymiar syndromu oszustki, że właśnie jak ci się wydaje, że cały czas jesteś niewystarczająca albo musisz więcej, to też masz tą tendencję do przepracowywania się i
nie wiem, dawania z siebie 110%, gdzie w ogóle to jest bezsensowna teza, no bo jest albo 0, albo 100%, nie ma 110, to jest po prostu matematycznie niemożliwe. To jest znowu coś, gdzie bardzo mi pomogła praca z psycholożką, która pomogła mi to zrozumieć, że właśnie po pierwsze to też jest syndrom oszustki, a po drugie, że no nie, wystarczy, że dam z siebie tyle, ile mogę, nie muszę dawać nic ponad to i to będzie okej. Jakby jest, to ładnie mówi się po angielsku. Done is better than perfect. Po prostu. Tak, popełnianie błędów jest chyba najbardziej elementarnym składnikiem życia i to również odnosi się do pracy. Myślę, że nie jest to miejsce, w którym powinnam mówić bardzo szeroko o błędach, które ja popełniłam, ale naprawdę popełniłam ich trochę. Ogólnie patrzę na to tak, że jeżeli się robi rzeczy, jeżeli się pracuje, jeżeli się żyje, to te błędy po prostu będzie się popełniać. To jest jedna z najbardziej naturalnych rzeczy. To, co ja staram się robić i co jest najważniejsze, to po prostu uczyć się z tych błędów i starać się nie popełniać ich kolejny raz. I tak też staram się prowadzić swoje zespoły, pokazywać to w Monterail, że jakby błędy są okej. Najważniejsze jest to się do nich przyznać, nauczyć się z nich. Tutaj nikt nie będzie robił jakiejś pogoni, czy właśnie strasznego blamingu, że ktoś zrobił błąd i teraz nie wiadomo co, zostaniesz zwolniony. Nie, po prostu to się zdarza, wyciągnijmy z tego jak najwięcej i uczmy się i po prostu idźmy dalej. Jak celebruję swoje sukcesy? Tak, to jest też coś, czego się musiałam dobrze nauczyć, ale przede wszystkim chwalę się mężowi, który właśnie zawsze też mnie doceni i mam od niego mega duże wsparcie, więc dziękuję Ci bardzo, Bartek. A do tego mam też swoje grono bliskich przyjaciółek, którym na podobnej zasadzie jak z mężem daję im znać, że coś mi poszło fajnie albo jestem z czegoś zadowolona. Nieraz też, że z czegoś nie jestem zadowolona, bo ta grupa potrafi być dwojaka, że można się i chwalić i żalić, więc super mieć te parę osób, z którymi można też porozmawiać i z nimi pocelebrować wspólnie swoje sukcesy. Także dziękuję też bardzo Marcie, Kamile i Kasi i Tani za wsparcie, jakiego mi udzielają i że możemy razem celebrować wszystkie sukcesy. Żyjemy w czasach, gdzie dużo rzeczy jest zdigitalizowanych i chociażby mamy Facebooka, na którym jest bardzo dużo wszelakich grup. One często są zorientowane wokół jakiegoś tematu, czy to są filmy, roślinki, czy nie wiem, grupa zorientowana wokół ulubionej projektantki, projektanta ubrań. Przyznam, że ja też należę do takiej grupy, która jest głównie kobieca i tam też wrzucam swoje sukcesy, żeby właśnie też dostać taki fajny strzał tej doceniającej energii od innych kobiet, ale też pokazać im, że właśnie da się. No i z celebracją są oczywiście też bardzo przyziemne sposoby i potrzeby, od których nie stronię, czyli właśnie przyjemna kolacja z mężem, wybór jakiegoś wspaniałego wina, pójście sobie na spa albo właśnie kupienie jakiejś innej takiej rzeczowej nagrody. Co bym chciała powiedzieć osobom, które chcą wejść do IT? Przede wszystkim IT to nie jest tylko programowanie. IT w tym momencie jest super szerokie. To jest marketing, to jest sprzedaż, to jest testowanie, zarządzanie projektami, to też jest HR, miękki, twardy, copywriting. Tak naprawdę IT rozciąga się chyba już prawie na wszystkie zawody. Więc to nie jest tak, że trzeba być jakoś nie wiadomo jak osobą techniczną, czy matematyczną, czy zajaraną na komputery. Nie, IT to już naprawdę jest szeroki termin, plus nawet jeżeli myśli się o programowaniu stricte, ja sobie też jak szłam na studia informatyczne wyobrażałam, że to jest super trudne i jak się tego uczyłam, to też najpierw trochę byłam w tym pogubiona, ale w którymś momencie jakby też zrozumiałam, to nie jest trudne, to jest, nawet odważa się powiedzieć, że to jest całkiem proste. Z programowaniem nie lubię trochę tego porównania z kuchnią, przez to, że kuchnia, kobiety, stereotypy, ale z drugiej strony jest to bardzo dobre porównanie, że to jest trochę jak się uczy gotować.
I są jakieś przepisy, których się po prostu przestrzega. I w programowaniu to są algorytmy. I się idzie z tym, i się uczy, i im dłużej to robisz, i więcej tych przepisów czy algorytmów się przerabia, zaczyna się bardziej rozumieć składowe. I wtedy się robi taki freestyle w kuchni i to samo można zrobić w programowaniu, że i jakby zawsze się robi według jakichś wzorców, algorytmów, ale zrobisz je 10 razy i one już są takie, po prostu jest automat. I to nie jest, jest tak, że trzeba właśnie podejść do tego z takim zrozumieniem, że na początku właśnie będę popełniać błędy, pewnie będę prosić o pomoc, ale w końcu to klika i to się robi naprawdę proste i super powtarzalne. To chyba tak.